Witam wszystkich, z tej strony Ulat, jesteśmy dzisiaj na nagrywanku i jak widzicie jesteśmy w serwisie, więc jak łatwo się domyślić, będziemy dzisiaj nagrywali rzeczy serwisowe. I czym się dzisiaj zajmujemy? Zaczniemy dzisiaj od pokazania Wam kilku ciekawych nowości, a raczej nowości dla mnie, bo produkt nie jest nowy, jest już na rynku od jakiegoś czasu, ale ja mam pierwszy raz z nim styczność. Czekajcie, muszę wybrać lampę. Mianowicie mówimy tutaj o body od Minecrafta, ale do tej pory mieliśmy body od SR, mieliśmy body od M4, a tym razem mamy body od M4 również, ale nie takie typowe, gdyż mamy to body lekkie. I body tak samo jak poprzednio przychodzi do nas w pudełeczku, ale mamy nie tylko body, zanim je pokażę, to wspomnę jeszcze o tym, że mamy do zestawu jeszcze front, też od Minecrafta, leciutki 10-calowy front i będziemy na bazie tych elementów składać replikę pod zamówienie dla klienta, taki full custom. Mam nadzieję, że wyjdzie to bardzo fajnie, a teraz może przejdziemy właśnie do tych części. Co my tu mamy? Body. Zacznijmy od samego body. Przychodzi do nas w pudełeczku, jak już wspominałem, pudełeczko drewniane, ładnie zapakowane, zabezpieczone pianeczką. Oczywiście odkładam na bok, bo trochę rąk mi brakuje. Wyjmę rzeczy, które nie są dołączone do zestawu, które ja domawiałem dodatkowo. Body wygląda w ten sposób i w zestawie do body dostajemy naklejkę Minecrafta, zestaw naklejek Minecrafta, elementy do składania body, to jest zaślepka selektora ognia na drugą stronę oraz śrubka do pokrywki wyrzutnika łusek oraz dostajemy samo body. Samo body, jak widzicie, leży na pianeczce, jest bezpieczne i prezentuje się w ten sposób. To jest jedna strona, to jest strona druga. I jak widzicie, jest to body odciążone praktycznie, no może nie maksymalnie, bo wiadomo, że speedowe body od Minecrafta jest jeszcze lżejsze. Tak czy inaczej mamy sporo tutaj powycinanych otworów. Praktycznie to, co można było, zostało wycięte, żeby body było maksymalnie lekkie. I właśnie taki cel jest tego buildu, żeby było w miarę możliwości jak najlżejsze. Niekoniecznie speedowe, żeby tutaj szyny dalej były i tak dalej, ale ogólnie, żeby było lekko. Body, jak widzicie, ma w zestawie klapkę wyrzutnika łusek, poza tymi elementami, które tam w woreczku były. I tutaj mamy złoto, gdyż właściciel uznał, że chciałby, żeby ta replika była w czarno-złotym designie, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, więc wszystkie elementy dodatkowe są złote. I już Wam pokazuję, co dobraliśmy. Dobraliśmy przede wszystkim złoty zaczep magazynka, mamy złoty spust, co prawda złoty spust jeszcze będzie prawdopodobnie ostatecznie inny, bo ten jest nieregulowany, ale regulowanego nie udało mi się w Polsce dostać, zamawiam go z zagranicy, więc na razie mamy na szybko do wstawienia Minecraftowy. Mamy oczywiście złoty bolt catch i złoty selektor ognia. Więc taki zestaw akcesoriów do tego body pójdzie i to Wam dzisiaj postaramy się pokazać. Na przód tego body pójdzie jeszcze nam front, też od Minecrafta. I front przychodzi do nas w takiej tubie. Tutaj są oznaczone kolorki. Co prawda niestety nie zaznaczył, jaki kolor jest faktycznie w środku. No moim zdaniem mało ważne tak naprawdę, przecież wiemy, co zamawialiśmy. Tutaj są też jakieś grafiki tych frontów, no ale tuba może nie jest jakaś piękna, ale swoje zadanie spełni, zabezpieczy. Tutaj nie czepiam się pakowania, bo większość frontów przychodziło mi po prostu w folii. Więc taka tuba jak najbardziej spoko. Jak otworzymy tubę, to pierwsze co, to mamy... jeszcze pokażę. Tuba jest z kapselkami, żeby nic tam nie wyleciało, nie musimy nic rozcinać, jest kapselek. Pierwsze co, to mamy montaż naszego frontu. Jest to śruba do dokręcania do repliki. Tutaj zwrócę tylko uwagę, że w mojej sztuce był jakiś wiórek metalowy na gwincie. Nie było to ładnie usunięte, więc tutaj taki troszkę niestety minusik. Ale ogólnie aluminiowa śruba mocująca. Aluminiowa, spodziewałem się, że będzie stalowa. Jest z aluminium, leciutka, co no jak najbardziej pozytywnie w momencie, kiedy składamy lekki build. Więc to jest część pierwsza. I mamy część drugą, czyli już sam front. On jest jeszcze dodatkowo w folii. Jest to ten lekki front M-lockowy, skręcany tutaj na 3 śruby. Śruby są już wkręcone, śruby są stalowe, ale reszta jest aluminiowa, leciutkie, bardzo leciutkie, naprawdę leciutkie. I jest to 10-calowy front w typie chyba B, nie pamiętam jak się to nazywa, zaraz Wam tutaj napiszę.
Tak czy inaczej froncik prezentuje się bardzo przyjemnie, naprawdę jest lekki. Powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się, że będzie aż tak lekki. I na froncie mamy tak, dwie szyny RIS z przodu, góra-dół, mamy szynę na górze, z tyłu, do montażu jeszcze jakiś, do przedłużenia na przykład montażu lunety czy czegoś takiego, oraz mamy M-Locka. M-Locka mamy od góry, od boków i od dołu. Jest też wersja tej szyny, gdzie zamiast tych lekkich wycięć na skosach mamy też gniazda M-Lockowe. Ja tego nie zamawiałem, bo zależało nam na wadze, ten zestaw jest po prostu lżejszy. Dodatkowo, jak tutaj pewnie widzicie, mamy też oznaczenia i poza oznaczeniem klasycznym, czyli minecraftowym, tutaj na dole, mamy też oznaczenia palnego M-Locka, czyli powinno trzymać speki. Jest oznaczenie legitne, nie wiem czy na licencji, nie jestem pewien, ale prawdopodobnie tak, skoro pozwolono sobie na umieszczenie go na tym froncie. Więc to jest druga część, która pójdzie do tej repliki, pomijając oczywiście akcesoria. I cóż tu więcej jeszcze mogę dopowiedzieć tak naprawdę? No nie za dużo, bądźmy szczerzy. Body M-kowe już mieliśmy na recenzji, na pokazie, sprawdzaliśmy kompatybilność. To body jest praktycznie takie same. Nic tutaj się nie zmieniło. Mamy body w tym powycinanym wariancie, ale z tyłu mamy ten sam montaż do kolby, mamy ten sam montaż tutaj do osadzenia chwytu pistoletowego, mamy te same montaże na zaczepy magazynków, ten sam gwint z przodu do montażu frontu, te same gniazdo na montaż lufy zewnętrznej, więc tak naprawdę za wiele Wam tutaj już w tym filmie nie pokażę, jeżeli chodzi o kompatybilność rzeczy, no bo to macie na filmie, który tutaj postaram się umieścić w górze, żebyście mogli sobie zajrzeć, bo to praktycznie będzie to samo. Więc w tym filmie za dużo tej technicznej strony nie będzie. Jedyne co, to zaraz jeszcze przymierzę samą lufę zewnętrzną, bo lufę zewnętrzną mam od Big Dragona, jest to inna marka niż do tej pory używałem, więc chcę zobaczyć, czy nie będzie wymagała jakichś przeróbek. I tak naprawdę chyba tyle, bo wszystko inne będzie takie same jak w tamtej MC. No może z jedną rzeczą, tutaj będziemy mieli mil-spekową prowadnicę kolby. Ja nie będę się bawił w prowadnicę AEG-ową ze względu na to, że potem tutaj jest ciasno z kablami, jest też mniej miejsca na baterię, a w tej replice będziemy musieli baterię umieścić tylko w prowadnicy kolby ze względu na to, że kolbę mamy dość niedużą, fajną, nie ukrywam, ale dość niedużą. Więc tak naprawdę pokażę Wam tylko montaż lufy zewnętrznej oraz montaż prowadnicy kolby i to będzie jedyne, co zaraz zobaczycie jako przymierzanie, bo to jedyne, co tak naprawdę jest inne od tego buildu M4, który już robiliśmy. No i później, jak łatwo się domyślić, w czasie pojawi się też drugi filmik, w którym będziemy całą tą replikę składać. Będzie to już filmik, w którym będziemy składać cały gearbox, będziemy składać wszystkie części wewnętrzne gearboxa, osadzać lufę i tak dalej. Będziemy tam pokazywać, jak to wszystko budujemy. A już na koniec tego filmu, teraz z tego recenzją, powiedzmy z recenzją, czy raczej opisem tego body, będziecie mieli, jak ta replika ostatecznie wyszła. Jak ona wygląda, jak ona się prezentuje. Co ja nie jestem pewien, czy uda mi się to dzisiaj złożyć, bo chyba nie mam wszystkich części, ale zrobimy jak najwięcej, więc mam nadzieję, że będzie Wam co pokazać. Dobra, no to co, lecimy do blatu, otwieramy te pudełeczka, składamy to wszystko do kupy. Ja pokażę Wam, jak pasują te dwa dodatkowe elementy, o których wspomniałem, a resztę już zobaczycie na koniec, jak replika jest gotowa, jak jest cała zbudowana i no, kurczę, będziecie mogli powiedzieć, czy Wam się podoba, nie? Dobrze, czyli mamy wszystko przygotowane, możemy brać się za robotę i tak jak mówiłem, za dużo Wam tutaj pokazywać nie będę, zajmiemy się głównie montażem frontu i lufy zewnętrznej. Lufę mamy od Big Dragona, więc złożymy to wszystko w całość. I tak naprawdę tyle będziemy pokazywać. Ja już sobie pozwoliłem odkręcić, zluzować górną część body, ponieważ dolna nam do niczego na razie nie jest potrzebna. Leci sobie na bok, potrzebujemy górnej. Lufa od Big Dragona wchodzi bez problemu. Nie musimy nic tam doszlifowywać. Jedyne co, to zwracam uwagę, że tutaj mam lekki luz, ponieważ lufa ma tylko i wyłącznie tutaj mały imbus, który osadza ją, powiedzmy, w body. Do tego ten imbusik ma trochę luzu, więc ja go sobie wkleję, bo po prostu lata i zaraz nam gdzieś ucieknie, jak go znam. Zwracam Wam tylko uwagę, że jak będziecie taki imbus osadzać, to żeby nie wkręcić go za głęboko, żeby nie wystawał do środka lufy. I co? Wsuwamy to na miejsce, ustawiamy jak najbardziej na środku i przekręcamy naszą śrubę.
Co ciekawe, śruba, która trzyma front i trzyma lufę zewnętrzną w Minecrafcie ma dwa montaże. Mamy tak, tutaj powiedzmy taki do klucza płaskiego. Nie wiem jakiego rozmiaru, bo nie mam takich kluczy. Mogę ewentualnie zmierzyć to suchmiarką, to coś Wam powie. To jest klucz płaski 30 około. Tak? Ale jeżeli na przykład nie mam takiego klucza, to możemy też użyć sobie klucza do prowadnic, bo tutaj mamy nacięcia takie same jak są na prowadnicy sprężyny, znaczy na prowadnicy kolby, więc możemy sobie użyć takiego właśnie elementu i ja to właśnie z niego skorzystam. Przykręcamy sobie naszą śrubę. I dokręcamy. Sprawdzamy tylko, czy nasza lufa wylądowała w osi. Tutaj się jak najbardziej udało. Wszystko jest ładnie w osi, sztywno, zero luzu, nic tu nie lata. Więc możemy zakładać nasz front. Front jest na zasadzie ścisku. Mamy tutaj 3 śruby. Są to śruby 4 imbusowe. Musimy je sobie poluzować na tyle, żeby to było luźno. I wtedy możemy to nasunąć na naszą śrubę montażową. Wchodzi to bardzo ciasno, nie ukrywam, bardzo ładnie spasowane. Wtedy sobie ustawiamy nasz front w zgodzie z szyną RIS na górnym body, żeby to było wszystko równo. O, i jak mamy to już równo spasowane, jest równo, to możemy sobie po prostu skręcić nasze śruby, ścisnąć to i cały montaż tak naprawdę. Zaletą tego montażu jest to, że nie musimy używać jakichś tam podkładek czy coś, które nam odsuną, dosuną front albo przesuną nam śruby jakieś boczne montażowe na tej śrubie montażowej naszego frontu. No bo nie ukrywajmy, że jeżeli na przykład mamy takie śruby, które mocujemy tutaj, no to ta wewnętrzna śruba musi być idealnie umiejscowiona. Tutaj w momencie, kiedy zaciskamy to po prostu na dole, no tego problemu raczej nie ma. Ściskamy to możliwie mocno, to nie będzie miało prawa się ruszyć. Front nam się ściągnął, no nie drgnie, nie ma takiej opcji. I mamy front zamontowany, gotowy. Lufka nam wystaje, jest praktycznie zlicowana z frontem. Troszkę się martwię, bo pytanie, czy właściciel dobierze odpowiedni tłumik, bo tłumik fajnie jakby lekko się chował, bo no froncik wyszedł nam minimalnie krótszy niż się spodziewałem, znaczy dłuższy niż się spodziewałem. Myślałem, że ta lufa wyjdzie ciuteńkę dłużej. Jakby ktoś chciał tłumik chować we froncie, to już Wam mówię, mamy tutaj 33 mm, więc nie może być to za dużej średnicy tłumik. Zwrócę na to zaraz uwagę właścicielowi, bo wiem, że będzie zamawiał tłumik, więc muszę mu o tym powiedzieć, żeby się po prostu nie zdziwił. Albo ewentualnie zrobić malutki offsecik, żeby to leciutko odsunąć. No i tak to wygląda. Prezentuje się, tak wygląda froncik z częścią powiedzmy górnym body. No i cóż, to chyba tyle, co miałem Wam do pokazania. Jeszcze pokażę Wam montaż samej prowadnicy kolby w systemie Mil-Spec, bo wywalimy ten element tutaj i damy prowadnicę kolby w Mil-Specu, ale to za chwilę, bo dopiero jak przejdę do tego elementu, żeby powiedzmy nie nagrywać po 3 razy, nie skakać, bo jeżeli zamontuję to kolbę, to i takiego będę musiał potem zdjąć, żeby sobie przeprowadzić tutaj kable, więc to już pokażemy Wam troszkę później. I jeżeli chodzi o filmik obody, no to tyle. Tak wygląda złożona replika na korpusie Minecrafta, na froncie Minecrafta, ze złotym szkieletem Minecrafta, ze złotymi dodatkami też od Minecrafta. Cały tłumik jest bez złotych dodatków, bo nie tylko srebrny miałem, ale w sumie też się komponuje, bo tutaj tych srebrnych elementów też co nieco mamy. Gdzieś tutaj prześwitują cylindry, płytka selektora i tak dalej, więc troszkę się to fajnie prezentuje. Udało mi się wpasować dźwignię przeładowania od Kublai. Niestety trzeba było sporo przerabiać, więc na to zwracam uwagę. Mamy kolbę od Hera Arms CCS-a, więc też fajnie się komponuje. Z rzeczy, których mi się nie udało ogarnąć. Planowałem tutaj dać prowadnicę kolby od Palniaka, czyli wrzucić kolbę mil-specową. Niestety gwint tutaj jest na tyle krótki i na tyle blisko szkieletu Gearboxa, że nie byłem w stanie tej prowadnicy poprawnie zainstalować. Musiałbym albo zgnieść kable, albo je uszkodzić, cokolwiek. Więc uznałem, że zrobimy inaczej. Zostawiłem ten element standardowy mocujący do prowadnicy kolby klasycznej AEG-owej
Wrzuciłem klasyczną AEG-ową prowadnicę od Big Dragona, jest dość lekka, więc jak najbardziej tutaj pasuje. No i tak to niestety będzie musiało zostać, więc no do tego miejsca mamy mniej więcej wypłyconą prowadnicę kolby. Chwała Bogu, możemy tutaj na końcu prowadnicy jeszcze wrzucać rzeczy, więc jeżeli nie mamy zsuniętej kolby do maksa, to mamy jeszcze trochę miejsca tutaj z tyłu, czy na kable, czy na jakąś dłuższą baterię. Więc jak najbardziej daje się to używać. No są takie rzeczy, które muszę ogarnąć, tak? Powiem szczerze, nie wiem, czy będę tutaj dawał zaślepkę, bo powiem szczerze, moim zdaniem zaślepka zepsuje tutaj ten wygląd. Nie zaślepiałbym tego autentycznie, bo to jest takie fajne złote miejsce, kółeczko i ja bym to tak zostawił. Co jeszcze mogę powiedzieć? A, jeszcze jedna rzecz o body. Co do wpinania magów. Jeżeli macie magazynki, które mają pod zaczepem, pod gniazdem, takie zgrubienie. O, jak tutaj jest, widzicie, jest zgrubienie pod tym. To jest problem z wypięciem tego magazynka z tego body, bo zahacza się tutaj o ten rad. Niestety. Niestety magazynki PTS-a podają tutaj super. Działają, siedzą. Co prawda przy ROFie 28 miałem problem, żeby podawały już niestety, więc tutaj zwracam uwagę, co prawda moje PTS mają 1,5 roku, więc mogą już być padaka. Natomiast jak przyszlifowałem S-Maga, tak żeby tutaj wchodził, nie ma problemu, podaje bez bólu. Więc to jest taka moja uwaga. Jeszcze. Czy ja na coś jeszcze muszę zwrócić uwagę? Chyba nie, chyba wszystko powiedzieliśmy. Front moim zdaniem bardzo fajnie siedzi, lufa w nim też siedzi bardzo fajnie. Body mi się cholernie podoba, powiem szczerze, fajnie wygląda tutaj to powycinane takie. Cud, miód, malina bym powiedział. Więc cóż, zostało mi tak naprawdę ogarnięcie selektorów, bo z selektorami mam cały czas problem, bo to niestety, no tutaj gdzie mamy selektory mamy dziurę. I niestety optyczne czujniki potrafią trochę wariować i mimo moich kombinacji alpejskich, żeby to jakoś ogarnąć, to jest problem. Prawdopodobnie semi-auto działa, nie działa nam blokada, więc prawdopodobnie będę kombinował w ten sposób, że zrobimy blokadę mechaniczną po prostu w środku w gearboxie, no i spust wtedy nie będzie mógł być ustawiony aż tak czuło, ale to da się ogarnąć, to jest do zrobienia, więc tutaj nie będzie problemu. No i co? I chyba tym akcentem kończymy ten filmik. Mam nadzieję, że repliczka się podoba. Fajny buildzik moim zdaniem. Fajnie to wyszło. Mam nadzieję, że nowy właściciel będzie zadowolony, bo zamówił dokładnie taką replikę. Żeśmy tutaj dość długo gadali na Facebooku, jak to składać, jakie części i tak dalej, więc mam nadzieję, że będzie mu się to podobało, że będzie mu ta replika sprawiała dużo radości. No mi zostały jeszcze poprawki tak naprawdę i dopasowywania testy i tak dalej, więc to zobaczycie na drugim filmie. Filmie, który będzie za jakiś czas, nie powiem Wam kiedy naprawdę, ale w tym filmie no ja muszę ogarnąć coś z tym selektorem, muszę ogarnąć jeszcze tutaj ewentualnie z tą zaślepką, no i z tym selektorem, żeby chodził lżej, bo chodzi bardzo ciężko. No i w sumie chyba tyle. No i cóż, no to tym akcentem kończymy. Ja bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Dziękuję patronowi, właścicielowi tej repliki, który dał mi takie zlecenko, taką robotę, więc mogłem się troszkę pobawić, troszkę się wykazać. Dziękuję też oczywiście pozostałym patronom za wsparcie i cóż, do zobaczenia ponownie.